noworocznych, lekko wschodnich wycieczkach kulinarnych zapraszamy dzisiaj Was na coś bardzo swojskiego. No właśnie, dlatego że ziemniak jest jednym z najbardziej swojskich polskich warzyw, chociaż z Polski wiadomo, że nie pochodzi. No nie tylko polskich, akurat nie ziemniak, ale danie. Ale danie? Serwować, tak. Tak, na całej polskiej ścianie wschodniej, bardzo popularne, bo zrobimy dzisiaj coś, co moja mama robiła bardzo często i zawsze robiła w dużych ilościach, żeby móc później odgrzewać. I takie smakowało najbardziej to danie. Babka ziemniaczana. Zapraszamy. Zaczynamy oczywiście od przygotowania ziemniaków, czyli mężczyźni do kuchni obierają. I myją. A ja w tym czasie pokroję w kostkę tofu, zaleję sosem sojowym i później przesmażę na patelni na oleju. Ono zastąpi nam wędzonkę. Najpierw kroimy w plastry, następnie paseczki i teraz dosyć drobną kostkę. Tofu przerzucamy do miski. Zalewamy sosem sojowym i mieszamy, żeby każda kosteczka miała trochę sosu sojowego. Możemy zająć się teraz pokrojeniem kapusty pekińskiej, również w drobną kostkę. Ona zastąpi nam cebulę, więc jeżeli nie chcecie używać kapusty pekińskiej i asafetydy, pewnie większość z Was skorzysta z tej wersji z cebulką. My używamy tylko tej białej części kapusty pekińskiej, bo to ta biała część kapusty pekińskiej po przesmażeniu zeszkli się jak cebulka, a całą zieloną resztę wykorzystamy do zrobienia sałatki. Tak naprawdę to ja miałem kroić pekińską, ale chyba trochę dłużej zeszło mi z ziemniakami niż Ci się wydawało. To pora najwyższa zacząć smażyć tofu. Ktoś zabrał mój nóż. Ktoś zabrał nóż, Smażę to. smażysz tofu. Wyciągamy łyżkę z szuflady i na patelnię z rozgrzanym olejem wrzucamy tofu. I smażymy je tak długo, aż się przyrumieni z każdej strony. Oczywiście od czasu do czasu mieszając. Jak widzicie, tofu pięknie się przysmaża, a jeśli chcecie sobie przypomnieć, do czego jeszcze używamy w naszej kuchni wędzone tofu, znajdziecie tutaj odcinek instruktażowy. Co Jak robimy zwykle z wędzonym tofu. nad Joli głową. Jak zwykle. Ja Tobie przekażę teraz tą pokrojoną pekińską, a zabiorę się za Zabierzesz mi ziemniaki. ziemniaki, no pięknie. Tak, bo trzeba je zmiksować albo utrzeć na tarce tak zwanej ziemniaczanej, czyli tej najdrobniejszej. My użyjemy miksera, tak będzie prościej. Nie wrzucamy całych ziemniaków do miksera, w związku z tym trzeba je pokroić na mniejsze kawałki. O, takie wystarczą. Tofu jest piękne i rumiane, dorzucamy kapustę pekińską, czekamy aż się zeszkli. I tak jak Jola powiedziała, aby przerobić kapustę pekińską na cebulę, potrzebujemy asafetydę. Asafetyda, czyli zapalniczka cuchnąca, pochodząca z Indii, z Afganistanu, ma lekko cebulowy smak i aromat, ale w przeciwieństwie do cebuli jest lekko strawna i nie drażni ani wątroby, ani żołądka. W ajurwedzie jest stosowana jako lek tonizujący te dwa organy. Oczywiście wcześniej kapustę posolimy troszkę, żeby się szybciej zeszkliła i dodajemy asafetydę. Mieszamy i czekamy. Raczej smażymy. Ja czekam. Kapusta i A, czekasz się aż smażą. ja zmiksuję ziemniaki. No, teraz czekam, aż Ty się wyrobisz. Ziemniaki jakoś są dzisiaj oporne. Jak Ty się nie wyrobisz, nie będzie babki. Nie będę pokazywał, czyja to wina, że tutaj przymieramy głodem. Pierwsza część ziemniaków ląduje w misce, gdyż lepiej to zrobić porcjami. Wtedy mamy pewność, że wszystko się dobrze zmiksuje. Jeśli podoba Wam się pomysł na naszą babkę ziemniaczaną, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybujcie kanał, jeśli macie w tej kwestii jeszcze zaległości i zawsze otrzymacie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się tam na dole pod ekranem, w którym się my poruszamy. Oczywiście na dole pod tym samym ekranem znajduje się opis odcinka z dokładnym przepisem. Zapraszamy Was także na bloga kulinarnego. I zapraszamy Was do komentowania i na YouTubie, i na blogu, i na Facebooku. Znajdziecie nas wszędzie, możecie zadawać pytania. My bardzo chętnie odpowiemy. I pamiętajcie też o tym, że odcinki są tłumaczone na język angielski. Możecie wtedy się podzielić ze swoimi anglojęzycznymi znajomymi. No i że jesteśmy też na Patronajcie. Wtedy, jak tam dołączycie, możecie być jeszcze bardziej z nami i mieć jeszcze większy wpływ na to, co będzie się działo w kolejnych odcinkach. Resztę ziemniaków przerzucamy do miski.
Ja myślę, że w tej chwili na patelnię z takim już dosmażonym tofu i kapustą pekińską dodamy pieprz, żeby trochę uwolnił swojego aromatu. W trakcie smażenia dodamy również majeranek i sól. Chwila zamieszania i moglibyśmy już przekładać do ziemniaków, ale Dużo łatwiej będzie wymieszać ziemniaki z siemieniem lnianym, które zastępuje w naszej wegańskiej kuchni jajko. ono też pochłonie nam wilgoć z ziemniaka. Ja nie lubię odlewać soku ziemniaczanego, ponieważ czuję, że tracimy wtedy mikroelementy i witaminy. Już ziemniaki nie są takie wodniste. Zatem możemy dodać mąki ryżowej, zamieszać. Konsystencja robi się właściwa i gdy poddamy pieczeniu w piekarniku, wszystko się pięknie zwiąże i wcale nie trzeba odlewać soku z ziemniaka. I zobaczcie, jaka już fajna, zwarta konsystencja. To dzięki siemieniu lnianemu i mące ryżowej. W tym momencie dodajemy zawartość patelni, mieszamy i przekładamy do blaszek wysypanych mąką i Ryżową. wcześniej wysmarowanych olejem. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. I pieczemy przez około godziny. My jak zwykle korzystamy z funkcji uruchamiania tylko połowy piekarnika. Dzięki temu jest bardziej ekonomicznie. I zobaczcie, babka w Pora piekarniku. posprzątać, akurat nam to zajmie pewnie z godziny. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Babka chwilę przestygła, możemy ją zacząć kroić i pamiętajcie, jeśli odłożycie ją i zostawicie na parę dni, ona się zrobi twardsza, bo teraz nie jest jeszcze twarda i wtedy kroicie ją w plastry, smażycie i wtedy jest jeszcze bardziej pyszna. Zgadza się? Pyszna jest zawsze, ale rzeczywiście pamiętam, że jedząc pierwszego dnia, jak mama zrobiła, moja mama nazywała to kartoflak, a nie babka kartoflana. Jak mama zrobiła kartoflaka, to ja czekałam na ten drugi dzień jeszcze No bardziej. właśnie. Dajcie nam znać, jak ta potrawa nazywa się w waszych domach. Taka babka najlepiej smakuje z kiszoną kapustą. Po prostu. Piękna, pachnąca wędzonką i cebulą, chociaż nawet tutaj nie ma cebuli. Smacznego I na zdrowie. Smacznego będzie jutro. Dzisiaj Jutro też będzie smaczny. Nie Tak, narzekaj, jedz. ale ja zawsze Byłem bardzo tradycyjnie głodny. czekam na jutrzejszy dzień. Jeszcze raz smacznego i na zdrowie.